Lekcja pod tytułem Potęga o wykładniku naturalnym, czyli lekcja o potędze, część druga. Po pierwszej części już wiesz, czym tak naprawdę jest potęgowanie, że jest to skrócony zapis mnożenia. Ta lekcja jest tylko takim dodatkiem, tu parę rzeczy jeszcze trzeba dodatkowo sobie wyjaśnić. Mianowicie jak mamy zapis potęgowania, np. 4 do 5, to ta liczba nazywa się wykładnikiem potęgi, ta u góry. A ta liczba u dołu nazywa się podstawą potęgi. Czyli podstawa do potęgi wykładnik. Podstawa, bo u dołu, a to drugie u góry wykładnik. Łatwo zapamiętać, podstawa u dołu, ona zawsze jest u dołu. Często w książkach zapisywany jest ten wzorek w ten sposób, że, o popatrz, tak jak tutaj, że literka A oznacza właśnie podstawę, czyli to u dołu, a literka N oznacza nam wykładnik. Po to Ci to pokazuję, bo w niektórych wzorach, które się pojawią na następnej lekcji, właśnie ten zapis A do N w różnych pomysłach, w różnych tak zwanych konfiguracjach będzie się pokazywał. Więc oswójmy się. W lekcjach o potęgowaniu właśnie często się to w ten sposób zapisuje. U dołu A, u góry N. Albo u dołu jakaś inna literka B, a u góry literka K. Pamiętamy, u dołu to się nazywa podstawa, a u góry to się nazywa wykładnik. A teraz jeszcze kilka dodatków. W poprzedniej części nie ćwiczyliśmy sobie potęgowania ułamków zwykłych. Tam robiłem potęgowanie ułamków dziesiętnych, ale zwykłych nie, no więc wypada to tutaj uzupełnić. No, 3 przykłady. 1/2 do potęgi drugiej. Pamiętamy, co to jest potęgowanie. To jest nic innego jak po prostu mnożenie, krótszy zapis mnożenia, prawda? Więc popatrz, zapisałem to mnożenie 1/2 razy 1/2, czyli mamy, pamiętasz jak się mnoży ułamki? Licznik razy licznik, czyli 1 razy 1, mianownik razy mianownik, czyli 2 razy 2. Czyli równie dobrze to mógł napisać w ten sposób. 1 do potęgi drugiej, a tutaj 2 do potęgi drugiej. Oczywiście dalej wypadałoby to obliczyć, ale to chcę Ci pokazać. Popatrz, z tego zrobiła się to. Czyli jak ułamek potęgujemy, to oddzielnie potęgujemy sobie to, co jest nad kreską i oddzielnie to, co pod kreską. Czyli to, co w liczniku i to, co w mianowniku. Czyli tak jak na przykład tutaj 3/4 do 5. To oddzielnie 3 do 5, oddzielnie 4 do 5. Potęga licznika, potęga mianownika. No powiesz, dobrze, a co w tym wypadku, kiedy mamy liczbę mieszaną? Ano to najpierw tą liczbę mieszaną trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. No to zamieńmy. 4 zostaje, no bo mianownik bez zmian, a co mamy w liczniku? To co było, czyli 3 dodać liczba razy mianownik. 2 razy 4 to ile? 8. Zapiszmy to sobie dalej. 3 dodać 8 to jest 11 czwartych. O, ostatecznie mamy coś takiego. Z tej liczby mieszanej zrobił się nam ten ułamek niewłaściwy. No i teraz już wiemy, ułamek do potęgi to jest licznik do tej potęgi i mianownik do tej potęgi. Tak się potęguje ułamki. Mam nadzieję, że to już jest jasne. Teraz też kolejne 2 przypomnienia. Po pierwsze o zerze. Jak potęgujemy do potęgi zerowej, to mówiłem w pierwszej części, ale teraz chcę to podsumować. No to pamiętasz, co się robi. Do potęgi 0 to wynik jest 1. Dowolna liczba do potęgi 0 daje wynik 1. Czy to jest liczba naturalna, czy ułamek dziesiętny, czy ułamek zwykły. Zawsze mamy 1. A więc dowolna liczba a, ale uwaga, a musi być różne od zera. Byleby nie było 0. Do potęgi zerowej dalej 1. A co się dzieje, kiedy 0 podnosimy do zerowej? Nie istnieje wynik. Taka liczba, czyli taki wynik, nie istnieje. Mówimy, że ten wynik jest nieokreślony. Po prostu nie jesteśmy w stanie wykonać 0 do potęgi zerowej. Tak to już jest. Czyli każda inna liczba, byle nie 0, jak się podniesie do zerowej, da nam 1. Ale jak chcemy podnieść 0 do zerowej, to nie jesteśmy w stanie wskazać wyniku. I mówimy, tu nie ma wyniku, to jest liczba nieokreślona. Przypomnienie też, co się dzieje, gdy podnosimy do potęgi pierwszej. Pamiętasz? Podniesienie do potęgi pierwszej to jest tak naprawdę przepisanie po prostu tej liczby. Dowolna liczba podniesiona do potęgi pierwszej to jest po prostu ta liczba.
czyli a do potęgi pierwszej, to jest po prostu a. I tu już nie ma żadnych wyjątków. A to chyba jest sensowne, bo pamiętamy, że potęgowanie to jest po prostu mnożenie. A ten tak zwany wykładnik pokazuje, ile jest elementów w mnożeniu. Tutaj jest jeden element w mnożeniu, czyli to jest po prostu 5 razy i tu już dalej nie ma co dopisać, więc to jest po prostu ta liczba. A więc zapamiętaj. Do zerowej daje jedynkę, poza zerem. Do pierwszej daje po prostu tą liczbę. I jeszcze jedna rzecz, której nie było na części pierwszej tej lekcji. Co się dzieje, gdy podnosimy do potęgi liczby ujemne? Przećwiczymy to sobie. Najpierw policzymy tutaj te 4 przykłady, a później myślę, że już dojdziemy do mądrych wniosków. Popatrz, minus 2 do drugiej. No to jest minus 2 razy minus 2, prawda? Minus 2 razy minus 2. Ile jest minusów? Parzysta ilość minusów, prawda? Więc wynik jest jaki? Dodatni. 2 razy 2, 4. A teraz minus 2 do potęgi trzeciej. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Ile jest minusów? Raz, 2, 3, czyli nieparzysta liczba minusów. Pamiętasz, mam nadzieję z 6. klasy podstawówki, że jak jest nieparzysta liczba minusów, to wtedy wynik jest ujemny w mnożeniu. No teraz wykonajmy mnożenie. 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8. Dalej ćwiczmy. Teraz minus 2 do czwartej, czyli minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Liczymy najpierw minusy. 1, 2, 3, 4, czyli parzysta liczba minusów, a więc wynik będzie dodatni. Nie wpisujemy minusa. I teraz pomnożymy. 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2 to 16. Ok? I ostatni przykład. Minus 2 do piątej, czyli minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Liczymy minusy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 5, czyli jest nieparzysta liczba minusów w mnożeniu, a więc wynik będzie ujemny. Już wpisaliśmy minus. I teraz mnożymy. 2 razy 2 to 8, razy 2. Przepraszam, 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2 to 16 i razy 2 to 32. Czy widzisz już zasadę? Popatrz. Tutaj było i tutaj. Potęga była parzysta. I wynik się zrobił jaki? Dodatni. A tutaj była potęga nieparzysta. I wynik się zrobił ujemny. O, tu też jest nieparzysta, wynik jest ujemny. Taka jest zasada. Jeżeli ujemną liczbę podnosimy do dowolnej potęgi i ta potęga jest liczbą parzystą, liczbą naturalną parzystą, czyli 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to są naturalne, ale musi być parzysta, to wtedy wynik jest dodatni, po prostu jest a do n. A jeżeli tą samą liczbę podnosimy do potęgi, gdzie ta potęga jest liczbą naturalną nieparzystą, wtedy wynik jest ujemny. O, czyli parzysta, wynik potęgowania dodatni. Nieparzysta, wynik potęgowania ujemny. No to jeszcze na do widzenia przećwiczmy sobie właśnie tą ostatnią wiedzę, bo ona tak naprawdę była tu najnowsza. No to poćwiczymy sobie, proszę bardzo. Minus 2 i 1/2 do drugiej. Pamiętamy co tu trzeba zrobić? Trzeba najpierw zamienić na ułamek niewłaściwy. Dobrze. No to zamieńmy sobie na ułamek niewłaściwy. Za chwilę pomyślimy o tym minusie. Nie bój się, nie zapomniałem. No to mamy tak, 2 w mianowniku. Tu mamy 2 razy 2 to 4, dodać 1, 5, czyli 5 drugich do potęgi drugiej. Czyli mamy liczbę ujemną do potęgi parzystej. A więc można to od razu zapisać jako wynik dodatni. O, po prostu ten minus znika. No i teraz trzeba po prostu to policzyć. A pamiętamy, jak to jest ułamek do potęgi, to jest licznik do potęgi i mianownik do potęgi. I dalej już należałoby to po prostu policzyć. Podnieść 5, no policzmy sobie 5 do drugiej 25, 2 do drugiej 4 i teraz trzeba tylko z tego ułamka niewłaściwego zrobić liczbę mieszaną. Drugi przykład. Minus 2 i 1/2 do trzeciej. Znowu, najpierw zrobimy to samo co tutaj, czyli zapiszemy
minus 5 drugich do trzeciej. No i popatrz, liczba ujemna do potęgi nieparzystej. To pamiętamy, co będzie? Wynik będzie ujemny. To od razu wpisujemy minus i teraz podnosimy sobie 5 drugich do trzeciej. Wpisujemy minus i teraz 5 do trzeciej w liczniku i 2 do trzeciej w mianowniku. 5 do trzeciej to jest 125, 2 do trzeciej to 8. No i jeszcze należało, a i tutaj oczywiście minus. A widzisz, zapomniałbym, paskudnie z mojej strony. Tu jest wynik ujemny. To było bardzo ważne. I oczywiście to minus 125 ósmych jeszcze należałoby wyciągnąć z tego całości, czyli zamienić na liczbę mieszaną. No teraz ostatni przykład, taka paskuda. Popatrzmy sobie. Będę tutaj u dołu przepisywał, żeby było widać, co się dzieje. O, równa się i mamy tak, minus, przepisuję. Dlaczego przypisałem od razu, możesz powiedzieć, ten minus? Zwróć uwagę, to trójka jest podnoszona do potęgi drugiej. O, to jest tak, jakby było w ten sposób. 3 do drugiej, a minus jest przedtem. To jest ważne. Tutaj w nawiasie jest minus 2 do trzeciej, czyli cała ta liczba minus 2 jest potęgowana. Jak to nie jest w nawiasie w ten sposób, to znaczy, że tylko trójka jest podnoszona do potęgi drugiej, a minus po prostu sobie czeka, czyli mamy 3 do drugiej. No a 3 do drugiej to jest 3 razy 3, czyli 9. I minus został. Jedziemy sobie dalej. Teraz co my tu mamy? Tak, minus. Ten pierwszy minus przepisujemy, a tu mamy minus 2 do trzeciej. Rozpiszę to tutaj. Dobrze jest sobie, wiesz co, tak na początku, rozpisywać. Jak się robi taka furda, duża ilość minusów, to tak, pierwszy to jest po prostu minus, który czeka na wynik tego całego działania. Tego. Policz sobie go na początku na boku. Niektórzy od razu zaczynają to robić w pamięci. I co się robi? Sieczka, prawda? Czyli błędy. Po to jest dużo kartek, po to mamy zeszyty, żeby sobie gdzieś to na boku policzyć. No to liczymy. Minus 2 do trzeciej, czyli liczba ujemna do potęgi nieparzystej, więc wynik będzie ujemny. No a 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Czyli minus 2 do trzeciej to jest minus 8. Przepisujemy. Minus 8. Teraz ten minus wpisuję i teraz mamy minus 2 do drugiej. Całe to działanie. Minus 2 do drugiej. Liczba ujemna do potęgi parzystej, czyli wynik będzie dodatni, więc nie wpisuję to minusa. 2 do drugiej to jest 4. A więc to jest po prostu 4. No i teraz już trzeba to policzyć. Mamy tak, minus 9, minus z minusem daje nam plus 8 i minus 4. Minus 9 plus 8 to jest minus 1, jeszcze minus 4, minus 5. Ten wynik na końcu oczywiście dostaliśmy, ale on jest jakby najmniej istotny. Zapamiętaj sobie, co tutaj zrobiłem na początku. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, że tutaj potęgowana była tylko ta trójka, a ten minus od razu to